Bo to bardzo często jest tak, i to jest oczywiste, że trzeba znaleźć pewną drogę pośrodku. Dlatego, że tylko droga pośrodku to jest droga bezpieczna i prowadząca do dobra. I właśnie dzisiaj będzie o takiej drodze pośrodku. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, jednym słowem, w sensie, przepraszam, w kolejnym odcinku Ballady i romanse. Dzisiaj o drodze pośrodku. Od czego chciałbym zacząć, moi drodzy? Od rzeczy niezwiązanej zupełnie z tematem, czyli od pewnej wizji. Nie wiem, czy wiecie, że święty Tomasz z Akwinu, najbardziej mądry w ogóle ever teolog świata, jak się łatwo domyślić dominikanin, mówił, że cnota, oczywiście chodzi mi o cnotę w sensie wszystkie dobre nasze cechy, w tym sensie cnota, czyli różne takie nasze dobre zdolności, dobre nasze usposobienia, to mówił, że cnota jest zawsze czymś, co leży pośrodku między dwiema skrajnościami. Czyli mówił, że na przykład cnota odwagi polega na tym, że to jest coś pośrodku między brawurą a tchórzostwem. I mówił święty Tomasz, że zasadniczo brawura prawie zawsze jest zła, bo po prostu naraża człowieka na bezsensowne niebezpieczeństwo. Tchórzostwo wiadomo, że jest złe. I mówi, cnota jest w odwadze, czyli jest w czymś takim pomiędzy. I kochani, w związku, szczególnie teraz oczywiście mówię do wszystkich tych związkowców ze związków zawodowych, którzy są jeszcze przed małżeństwem, jest też pewna droga pośrodku w pewnym budowaniu związku. Już mówię, o co chodzi. Jakie są dwie skrajności, których trzeba unikać? Jedna skrajność to jest takie życie przed małżeństwem, jakby się było w małżeństwie. I tu mam na myśli mieszkanie razem, współżycie i tak dalej. Zaraz o tym powiem dwa słowa. Drugą skrajnością jest związek na odległość, czyli taki związek, w którym ludzie są wręcz jakby oddzieleni od siebie zasadami, czasem, przestrzenią i tak dalej. I kochani, obydwie te skrajności mogą prowadzić do czegoś naprawdę złego w związku. Więc najpierw zobaczmy te dwie skrajności. Kochani, pierwsza skrajność, myślę, że ona jest chyba trochę bardziej, chociaż nie, no obydwie są oczywiste. W pierwszej skrajności są dwa podstawowe błędy, które, że tak powiem, sprawiają, że to jest niedobry wybór. Czyli chodzi mi o to takie życie przed małżeństwem, tak jakby się było w małżeństwie. Pomijam to kwestię współżycia przed małżeństwem, o tym był odcinek w poprzedniej serii Ballad i romansów, bo to jest po prostu grzech, to jest po prostu coś złego. Natomiast jakby można sobie powiedzieć, no dobrze, ale dlaczego nie możemy mieszkać razem, dlaczego nie możemy się wypróbować? Pomijam to właśnie seksualność, tylko czemu nie możemy być razem? Tak, żeby zobaczyć przecież siebie, to jest dobrze, że siebie sprawdzić, jak tam ze sobą będziemy funkcjonować. Otóż, kochani, oczywiście tutaj można by bardzo wiele powodów, chciałbym tylko o jednym. On mi się wydaje bardzo ważny z doświadczenia, kiedy patrzę na małżeństwa, szczególnie te, które się rozpadają. Otóż, moi drodzy, mam takie wrażenie, że ludzie, którzy jestem o tym przekonany, że ludzie, którzy przez rok, 2, 3, 4, 5 mieszkają ze sobą przed ślubem, to bardzo często, nie użyję słowa oczywiście zawsze, bo nigdy nie ma zawsze, ale bardzo często nie podejmują de facto żadnej decyzji o tym, że chcą ze sobą być do końca życia, tylko po prostu jakby przyklepują sytuację, w której się znaleźli. Dlatego, że przyzwyczaili się do tego, żeby ze sobą być, jest im ze sobą w miarę dobrze, ukuli sobie pewien model życia, gdzie właśnie żyją razem i czują się już jak małżeństwo. I naprawdę jestem o tym przekonany, bo widziałem to po prostu tysiące razy. Kiedy przychodzi ślub, to ślub de facto nie jest taką decyzją, ja wybieram tego człowieka do końca życia, bo ja go chcę i tak dalej, tylko po prostu skoro już tak jesteśmy i skoro jest nam w miarę dobrze, no to dlaczego tego, że tak powiem, nie usankcjonować? Wiecie, co się potem dzieje? I to po prostu to jest coś przerażającego dla mnie. Po roku, po dwóch, i to się dzieje czasem jeszcze szybciej, nagle się okazuje, ale ja tego człowieka naprawdę nigdy nie wybrałam, że ja chcę z nim być do końca życia. Nagle się okazuje, że wyłażą z niego wszystkie te rzeczy, które wcześniej nie wylazły, bo ich się nie udało poznać, bo już żeśmy się przyzwyczaili, że przecież jesteśmy ze sobą i żyjemy, więc jest w porządku. I nagle to się okazuje, że to jest zupełnie ktoś inny i ktoś mi mówi, ja tak naprawdę nigdy go nie wybrałam. Ja nigdy nie podjąłem takiej decyzji, że właśnie jego chcę. Tylko żeśmy tak, byliśmy razem, no to zostaliśmy razem. I kochani, bardzo Was, że tak powiem, przestrzegam przed czymś takim, bo to uniezdalnia czasem po prostu do podjęcia racjonalnej decyzji o wyborze kogoś. Nie mówię oczywiście, że jak się nie mieszka razem, to już na pewno się podejmie taką decyzję. Oczywiście, że nie. Tylko, że to bardzo często powoduje, że się jej nie podejmuje. Druga rzecz. Moi drodzy, coraz też częściej się zdarza, że związki są budowane na jakąś taką ogromną odległość. W takim sensie ludzie mieszkają w dwóch różnych miastach, mają tam swoją pracę, więc nie chcą z tego rezygnować. Czasem w ogóle, i to jest w ogóle coraz częstsze,
że to są ludzie z różnych krajów, bo ktoś gdzieś pojechał na przykład, nie wiem, no na Erasmusa albo gdzieś tam na wakacje, poznał tam jakiegoś Rodrigo, w sensie poznała jakiegoś Rodrigo. Oczywiście była wielka miłość, wielkie zakochanie, byli tam ze sobą intensywnie przez, nie wiem, miesiąc, 2, 3, albo nawet i pół roku, no i potem ona wróciła do siebie, on został tam i przez kolejne 2 lata budują tę znajomość na odległość, spotykając się raz na pół roku. Kochani, to jest jedna z najgłupszych i najgorszych rzeczy, jaką można zrobić. Dlatego, że to Ci daje mniej więcej 98% gwarancji, że jeżeli z kimś takim wejdziesz w związek małżeński, to nie będziesz mieć bladego pojęcia, z kim wchodzisz w związek małżeński, bo go nie dasz rady poznać na odległość. I kochani, ja nie mówię, że to jest oczywiście nigdy niemożliwe, bo każdy mi powie, a mój dziadek palił papierosy i dożył do 120 lat, czyli to znaczy, że papierosy nie szkodzą. Nie, to nie znaczy. To znaczy, że szkodzą, tylko akurat w wypadku Twojego dziadka nie zaszkodziły. I jasne, że znaczy nie zaszkodziły tak bardzo, żeby go to zabiło. Ja oczywiście znam związki zbudowane na odległość, które są fantastycznymi związkami, więc nie chodzi mi o to, że to się nigdy nie może wydarzyć. Tylko nie przyjmujmy pewnego wyjątku jako jakieś reguły. I jasne, czasem no, sytuacja życiowa rzeczywiście jest nie do odkręcenia. Tylko bardzo często my ją po prostu wybieramy i godzimy się na coś takiego. Kochani, ta druga wersja po prostu bardzo często zamyka człowiekowi drogę do tego, żeby poznać kogoś drugiego. Czyli de facto dzieje się to samo, co w tej pierwszej wersji. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że obydwie te skrajności, czyli maksymalne mieszkanie razem, albo w ogóle bycie nie razem, czyli odległość, rodzi to samo. Czyli rodzi tak naprawdę niezdolność do podjęcia pewnej uzasadnionej decyzji, czy mam z kimś być, czy nie. I dlatego przemądra Matka Kościół, o której wszyscy oczywiście mówią, że jest głupia, że tak wymyśliła i męczy ludzi, mówi, budujcie bliskość i budujcie jedność, ale na zdrowym dystansie. Nie za bardzo blisko, ani nie za bardzo daleko. I kochani, to jest naprawdę mądre. Ja wiem, że to brzmi jak gadanie po prostu starego dziadka Suchara, ale to jest po prostu przemądre, dlatego że cnota, dobro idzie po środku. Dobro nie idzie w skrajnościach. Dlatego jeżeli jesteś w związku na odległość, to uważam, że powinnaś zrobić 2 rzeczy, w sensie jedną z 2. Albo to zmień, czyli w takim sensie naprawdę spróbuj się gdzieś przeprowadzić, spróbuj coś zostawić. Oczywiście nie tak, że 2 tygodnie temu się poznaliśmy i ty rzucisz swoje miasto i swoją pracę i swoje życie, tam polecisz, bo ty kochasz. Nie. Jeżeli jesteś już dłużej w związku i masz przekonanie, ten związek to naprawdę jest coś, co rokuje na przyszłość i widzę, że to jest fantastyczna osoba. Tak, no to sorry, to zrezygnuj ze swojej pracy i pojedź do niego, pojedź do niej. Znajdźcie takie rozwiązanie, żebyście byli ze sobą naprawdę blisko. Ale jednocześnie, jeżeli mieszkasz ze swoim narzeczonym, narzeczoną, no i wiem, gadanie starego dziadka i to jeszcze księdza, nie? Wyprowadź się. I mówię zupełnie poważnie. Nie dlatego, że chcę Ci życie utrudnić, tylko dlatego, że gwarantuję Ci to, że w ten sposób dasz sobie przestrzeń, żeby rzeczywiście móc kogoś wybrać. Nie musisz tego oczywiście zrobić i możesz sobie nawet będąc z kimś daleko takiej przestrzeni nie dać, ale przynajmniej będzie taka szansa. Kochani, zaufajcie trochę mądrości Kościoła. Ja wiem, teraz wszyscy tam niektórzy mówią, pukając się w czoło, jasne, no Kościół to jest taki mądry, że w ogóle halo. Zaufajcie trochę tej mądrości. Gdzie Kościół proponuje, ucząc się od Pana Boga, w środku. Dobry, właściwy, fajny dystans na dużej bliskości, nie na za dużej bliskości. Wtedy da się zbudować absolutnie cudowny związek. A to byłoby przecież super, nie? Żeby był cudowny związek.